Hej, witajcie z tej strony Packie. Jak obiecałem, jak mówiłem, będzie filmik raz w tygodniu. Czy to będzie poniedziałek, wtorek czy środa, nieważne, ale będzie jeden film tygodniowo. Więc dzisiaj reagujemy na The Animated History of Germany Part 1. Pomyślałem sobie z tego powodu, że już raz reagowałem na historię Polski. Poszukałem sobie z ciekawości, czy coś istnieje w tym stylu też dla historii niemieckiej. Znalazłem sobie mały filmik, który ma tam parę viewsów. Zobaczymy, jak to będzie złożone, bo te wszystkie inne, co dopóki widziałem, nie były aż takie fajne i wyłączyłem w ciągu 30 sekund. Zobaczymy, jak ten będzie, więc od razu odpalamy i patrzymy. Germany is located right in the center of Europe between its two largest neighbors, France and Poland. Strap yourselves in for a complicated one. When the Romans arrived in Germany, they found a land inhabited by a melting pot of Celtic and Germanic peoples. The diversity of the region didn't interest the Romans, who called the land west of the Rhine River Gaul and east of the river Germania. The Germanic peoples were really good at fighting the Romans, but the people in these regions lived mostly agrarian lifestyles in independent tribes. These small tribes soon became Alemania, Saksonia, Bawaria i z Frankfurta chyba, nie wiem. Bo coś tam było. fewer big tribes. These tribes weren't a nation as such, but a conglomeration of independent smaller states for centuries, which is the reason why there are so many names for the German nation to this day. No prawda, Deutschland, Alemania i tak dalej, no to jest prawda, tak. Niemcy. The Germans expanded further into the weakening Roman Empire. This Great Migration period eventually became known as the Great Migration Period. Historians aren't very creative. One of the tribes, called the Franks, dominated the region and slowly conquered all of France, Germany, the Low Countries, and parts of Italy under the Merovingian and Carolingian dynasties. Much of this conquest can be attributed to Charlemagne, also known as Charles the Great. Charlemagne's empire became the foundation of the Holy Roman Empire, the symbolic successor to the actual Roman Empire. The empire was split into three kingdoms: East, West, and Middle Francia. East Francia eventually came under the control of Otto of Saxony, who married into the Italian kingdom, leading the Pope to revive the Holy Roman Empire. Establishment of the state became one of the many precursors for the division of the Catholic and Orthodox Church, the latter of which was still firmly controlled by the Eastern Roman Byzantines. From the 11th to the 13th century, the Holy Roman Empire was a key nation in the Crusades, which began as military expeditions to the Holy Land against the growing Seljuk Turk Empire. In 1230, the German Teutonic Order of Knights annexed an area called Prussia in an attempt to eliminate the remnant pagans from Europe. Around the same time, German towns and villages were being settled in areas outside the empire into Poland and Hungary, leading to areas of high diversity and ethnic ambiguity. The best way to describe the Holy Roman Empire for the next few centuries is a very loosely united monarchy, with many smaller kingdoms and duchies with varying degrees of power and autonomy. The German lawyer Martin Sorry za moją komórkę, która wibruje i jest równocześnie kamerą. Wpisałem do mojej dziewczyny. Jakby co, masz pozdrowienia i jakby co, to teraz nagrywam. Hello. Okej. Dobra, nieważne. I tak ją kocham. Z całego serca. Dobra, dalej. Luther began a period of change in the Catholic Church, which became known as the Protestant Reformation, making Germany a key focus in the splitting of the Church for a second time. Two kingdoms in the empire rose to dominate the rest: Habsburg Austria in the south and Brandenburg Prussia in the north. These two kingdoms became intense rivals, fighting wars and annexing large amounts of territory outside the empire. Both kingdoms fared very badly during the Napoleonic Wars, and the Holy Roman Empire was officially abolished by the French Empire, who came to influence much of Western Europe. The French Revolution began a decades-long rise in nationalism in Germany, and many of the people sought to unify into a single nation. By 1866, Prussia had become the dominant power after the 7-week war against Austria, and set up the Northern Germanic Confederation in the following year, notably excluding their Austrian rivals. This became the German Empire just 4 years later, the first modern German nation-state. Germany was propelled to superpower status and even became involved in overseas colonization. Tensions were high in Europe, and many distrusted the new powerful nation that had just appeared. This led to so many alliances in Europe since nobody trusted anybody anymore, and each nation had to pick a side in case war broke out. And this preparation for war inevitably became its precursor. When the Slavic nationalist Gavrilo Princip assassinated the heir to the Austrian throne in 1914, war broke out in Europe between the Central Powers and the Allies.
Germany ended up being a key aggressor in the war and was blamed for most of the atrocities committed during battle. Extremely harsh war reparations were imposed on the state, and much of its territory was stripped in the Treaty of Versailles. This crippled the German economy, and angst against the Allied powers led to the rise of National Socialism, with Adolf Hitler, one of its main advocates, rising to power on the resentment held by the common people. Hitler became Chancellor in the year 1933, instituting radical reforms, and imposing strict National Socialist ideals on the nation, which became known to the West as Nazi Germany. The regime was highly anti-Semitic and allied itself with Fascist Italy and Imperial Japan to form the Axis powers of World War II. After a rapid expansion and then military decline, Nazi Germany was defeated and divided along the zones of occupation by Allied powers. West and East Germany continued as neighbours for the next few decades, and the Berlin Wall was erected around West Berlin to prevent defectors from the Communist East Germany. By 1990, the Communist East collapsed, being reunited with West Germany. The new German Republic is known for its high quality of living, exceptional engineering, and for playing a key role in rebuilding Europe, being one of the key founders of the European Union and the Eurozone. Thank you very Dlaczego były teraz marki samochodów? Tak szczerze mówiąc. I euro, dobra, nieważne. Więc będę musiał małą cenzurę zrobić. Tam, gdzie była mowa o II wojnie światowej, więc wy to nie widzicie, ale ja po prostu zrobiłem małą cenzurę. No na pewno wiedzieliście, nie? Że co tam zrobiłem. Z tego powodu, że po prostu, wiecie, mieszkam w Niemczech i tak dalej. Też nie wolno mi takich rzeczy pokazywać. No, wiele nie mogę powiedzieć o tym, bo to jest historia bardzo skompromitowana w historii. Jak chodzi o te rzeczy powiązane z Włochami, czy tam po prostu z Włochami i tak dalej, to też jest dużo historii w okolicach, tam gdzie się wychowałem, w Kolonii. Tam też są jeszcze tam stare mozaiki, podłogi są jeszcze takie stare, zachowane i też te stare kanalizacje, które są jedną z tych pierwszych kanalizacji w ogóle w historii. I po prostu tam to trochę to zostało, jak chodzi o te historie, nie? Dużo osób to nie interesuje, ale jest w Kolonii jeden muzeum, gdzie tam jest najważniejsze te artefakty i te wszystkie rzeczy tam są. Byłem tam 2 razy chyba w moim życiu. I no co mogę jeszcze powiedzieć? Wszystkie inne rzeczy z krzyżakami, z Prusami i tak dalej, no dobra, wiadomo, każdy też słyszał w jakimś tam stopniu, nie? Jak chodzi o te, wiecie, te wojny i tak dalej, no okej. Jest jak jest, każda historia, czy tam każdy kraj ma swoje historie, ma swoje, powiedzmy, złe i dobre strony. Ja osobiście, jak już mówiłem wiele razy, widzę historię jako nauka, żeby się uczyć, żeby nie powtarzać te same błędy. Uczmy się z strasznych ludzi w przeszłości, po prostu bierzmy jakby przeciwieństwo ich, żeby po prostu robić coś lepszego i dobrego ogólnie na świata, nie wiem, się zająć więcej planetą, naturą i jakieś tam inne rzeczy. No to jest najważniejsze, żeby się nawzajem jakoś tam wspierać i pomagać. Teraz to tak wiadomo, jakie czasy są, więc z tego powodu, jak macie możliwość i tak dalej, to pomagajcie sobie i tak dalej. Ja dużo nie mam do tego samego filmu coś do powiedzenia, bo po prostu, no co mam powiedzieć, no to jest tak, no okej, w skrócie w ciągu 4 minut cała historia wepchana, to jest trochę hardkorowo według mnie. Szkoda, że to nie jest coś w stylu Unconquered, ale po prostu, no wyszło jak wyszło. Myślę, że filmik jest ok, ładnie zrobiony, ładnie jakby zanimowany. No więc jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górze, napiszcie komentarz, to moim filmom bardzo pomaga i też widoczność pomaga w tym sensie, więc bardzo się cieszę, jak też napiszecie i po prostu dacie lajka. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, możecie zostawić dzwonka plus subskrypcję, czy na odwrót raczej. Jak już mówiłem na początek, raz w tygodniu będą filmiki. Życzę wam miłego wieczora, miłego dnia. Sorry, że trochę jestem zaspany, ale to po prostu z powodu pierwszego dnia pracy. Więc do zobaczenia, do następnego razu. Cześć.